Cześć, witam Was serdecznie w tej mojej serii Archeo, a tematem dzisiejszego odcinka będzie nie byle co, bo sam mikroprocesor Z80. A rzeczą, która skłoniła mnie do podjęcia tego tematu, jest przypadająca w tym roku data narodzin ostatnich egzemplarzy tego procesora. Także jeżeli ktoś chciałby go zakupić jako nowy produkt, to należy się śpieszyć, dlatego że ostatnie procesory Z80 już chyba opuściły taśmy produkcyjne, no i teraz możemy kupić jedynie to, co jest ciągle dostępne w magazynach. Oczywiście dla nas hobbystów pewnie przez następne lata będzie on jeszcze ciągle możliwy do zakupienia, zarówno jako tak zwane stare leżaki magazynowe, jak i Z80, który pochodzi z dekompozycji różnych starych urządzeń, w których mnóstwo egzemplarzy tego procesora ciągle się znajduje. A ponieważ procesor ten wielu z nas rodzi ciągle nostalgię za starymi, słusznie minionymi czasami, kiedy komputery nie były tak potężne, a grafika była całkiem paskudna, w związku z tym postanowiłem Wam pokazać, w jaki sposób po 50 latach od wprowadzenia na rynek można ten procesor wykorzystać we własnych projektach. A więc spróbujmy zbudować jakiś prosty komputer w oparciu o Z80. Jak widzicie, ja sobie tutaj gdzieś tam ze starych części wygrzebałem procesor Z80, który u mnie pewnie przeleżał ze 30 kilka lat. No i zobaczmy, czy on w ogóle jeszcze działa i czy będzie się dało go w jakiś sposób zreaktywować. Tak przy okazji widzicie, że to nie jest oryginalny Z80, tylko klon wyprodukowany przez firmę SGS, ale nie ma to większego znaczenia. Także zbuduję sobie za jego pomocą prosty system mikroprocesorowy właśnie po to, żeby Wam pokazać, jak jest to banalnie proste. Oglądając niektóre kanały na YouTubie, czasami dochodzę do wniosku, że celem ich autorów jest pokazanie, jaka elektronika jest skomplikowana, ale tak naprawdę jest banalnie prosta, o czym się przekonacie w tym odcinku. Nawet korzystając z takich antyków jak 50-letni Z80, jesteśmy w stanie bardzo szybko i bardzo prosto zbudować całkiem funkcjonalny system mikroprocesorowy, o czym się za chwilę przekonacie. Dzisiaj wszystko jest prostsze, bierzemy sobie po prostu nawet chociażby jakiś 8-bitowy AVR, który ma w sobie absolutnie wszystko, podłączamy zasilanie, podłączamy programator debugger i mamy wszystko, co nam jest potrzebne do działania. A jak to wygląda w przypadku Z80? No nie aż tak prosto, aczkolwiek niewiele trudniej. Te główne różnice wynikają z różnic w budowie pomiędzy mikrokontrolerem a mikroprocesorem. No właśnie, czym one się różnią? Jak popatrzycie sobie tutaj na schemat blokowy mikrokontrolera, nawet takiego prostego jak AVR, to zauważycie, że oprócz tak zwanego rdzenia zawiera on wiele innych bloków funkcjonalnych, m.in. pamięć nieulotną, na przykład pamięć flash, często także dodatkowo pamięć EPROM, pamięć RAM, w której możemy przechowywać dane programu, ale także mnóstwo dodatkowych układów peryferyjnych, różnych, typu na przykład timery, różne interfejsy szeregowe itd., itd. A więc mamy kompletny system komputerowy w jednym układzie scalonym. Natomiast w przypadku Z80 mamy tylko jedną rzecz, a mianowicie rdzeń procesora. Natomiast tą całą resztę musimy sobie dodać we własnym zakresie, czyli musimy podłączyć zewnętrzną pamięć flash, zewnętrzną pamięć RAM, zewnętrzne układy peryferyjne, jeżeli ich potrzebujemy itd., itd. Ale tak naprawdę to jest cała różnica, a więc widzicie, że nie ma tu jakichś fundamentalnych różnic pomiędzy budową jakiegoś systemu elektronicznego w oparciu o nowe mikrokontrolery w porównaniu do tego, co trzeba było robić dziesiątki lat temu. Po prostu wtedy musieliśmy się bawić troszeczkę bardziej taką drobnicą. Dzisiaj to wszystko mamy w jednej obudowie układu scalonego. Także współczesne mikrokontrolery są zasadniczo samowystarczalne, posiadają one wszystko, co moglibyśmy potrzebować i dodatkowo posiadają na przykład często wbudowany generator zegara taktującego. W przypadku Z80 nawet ta prosta rzecz jak zegar taktujący musi być dostarczona z zewnątrz przy pomocy jakiegoś zewnętrznego generatora. No ale jak wiecie, wygenerowanie przebiegu zegarowego nie jest jakimś zadaniem szczególnie trudnym. Czyli ten nasz minimalny system, który będzie zbudowany w oparciu o Z80, będzie musiał zawierać samo CPU oczywiście, dodatkowo pamięć flash, pamięć RAM i jakiś układ peryferyjny plus generator zegara. No i budową takiego właśnie układu zajmiemy się w tym odcinku. No to tak jak zawsze musimy zacząć od początku. W tym przypadku od przestudiowania noty katalogowej mikroprocesora Z80, gdzie znajdziemy opis poszczególnych sygnałów, rozkład wyprowadzeń oraz pewne informacje na temat minimalnej konfiguracji wymaganej do jego działania. A więc otwieram sobie tutaj notę Ziloga, przechodzę do tej części od razu z opisem elektronicznym, no i tutaj widzicie pinout tego procesora. I tutaj na samym początku pierwsza miła informacja, ten procesor do swojego działania wymaga tylko jednego napięcia zasilania, 5V. To wcale nie jest takie oczywiste, dlatego że układy z lat 70. bardzo często wymagały kilku różnych napięć zasilających, na przykład jeszcze dodatkowo napięcia -5 oraz +12V. Oczywiście nawet współcześnie z napięciem +5V nie będziemy mieli jakiegokolwiek problemu. No to zasilanie mamy z głowy, jak jeszcze inne minimalne sygnały potrzebujemy do działania. Skoro jest to układ synchroniczny, to z pewnością potrzebujemy zegara taktującego,
Z80, no i tutaj rzeczywiście widzicie, że mamy wejście zegara. Ja mam akurat wersję Z80A, która może być taktowana maksymalnie zegarem o częstotliwości 4 MHz i tak też zamierzam go taktować. Natomiast kolejną bardzo przyjemną cechą tego mikroprocesora jest to, że on może działać od 0 do 4 MHz. Także możemy zatrzymać zegar i nie ma tutaj żadnych negatywnych konsekwencji, tak jak to jest w przypadku 6502. Kolejną bardzo fajną rzeczą jest to, że tutaj podłączamy tylko jednofazowy zegar, bo w przypadku wielu innych mikroprocesorów z tamtej epoki potrzebowaliśmy na przykład zegary wielofazowe, co utrudniało budowę takiego układu. Ponieważ mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie sam CPU, więc żeby on mógł działać, musimy podłączyć jakieś układy zewnętrzne, na przykład pamięć, która zawiera kod programu. W tym celu oczywiście potrzebujemy dwie magistrale. Pierwsza to jest magistrala adresowa i tutaj widzicie, że mamy wyprowadzone sygnały A0, A15, a więc mamy 16 bitów magistrali adresowej, co umożliwia nam zaadresowanie do 64 KB pamięci, a przynajmniej zaadresowanie w sposób bezpośredni do 64 KB pamięci, ponieważ stosując pewne triki możemy zaadresować oczywiście znacznie więcej. Druga magistrala, jaka nam jest niezbędna, to jest magistrala danych. Widzicie, że tutaj mamy linię D0, D7 i ta magistrala jest magistralą dwukierunkową, to znaczy, że procesor przez nią może zarówno wysyłać dane, jak i z tej magistrali dane odbierać. No i jeszcze dodatkowo potrzebujemy kilka sygnałów kontrolnych, które tutaj widzicie, które służą do sterowania dostępem do pamięci oraz urządzeń wejścia-wyjścia. I wśród tych sygnałów mamy taki sygnał jak Memory Request. Aktywacja tego sygnału informuje, że procesor żąda dostępu do pamięci, natomiast typ tego żądania, czyli czy zależy nam na odczycie, czy zapisie do pamięci, determinują sygnały read i write. Ponieważ Z80 ma wydzieloną przestrzeń adresową dla układów wejścia-wyjścia, w związku z tym mamy jeszcze drugi sygnał, który się nazywa IO Request, który informuje o tym, że procesor wykonuje instrukcję, która żąda dostępu do jakiegoś portu wejścia-wyjścia. No i teraz, czy ten dostęp będzie w trybie odczytu, czy zapisu, znowu determinują nam te dwa sygnały RD i WR. Tutaj mamy jeszcze taki dodatkowy sygnał M1, który jest specyficzny dla Z80. On informuje, że Z80 właśnie pobiera kod instrukcji, a nie dane. To może być istotne dla układów peryferyjnych, które w ten sposób są w stanie w uproszczony sposób sprawdzić, jaką instrukcję wykonuje procesor, na przykład czy jest to instrukcja RED-I, a więc powrót z przerwania i w ten sposób na przykład automatycznie odblokować jakąś flagę sygnalizującą wystąpienie przerwania. Czyli jak widzicie, właściwie Z80 dysponuje zwykłą równoległą szyną dostępu do pamięci w standardzie Intel 8080, czyli magistralą, którą spotkacie w wielu współczesnych rozwiązaniach. Ona jest ciągle piekielnie popularna i na przykład jeżeli sobie chcemy podłączyć LCD do jakiegoś współczesnego mikrokontrolera, to bardzo często, żeby osiągnąć większą szybkość transferu danych, wykorzystujemy właśnie taką magistralę w standardzie Intel 8080. Czyli jak widać po raz kolejny, mimo upływu 50 lat, pewne koncepcje się kompletnie nie starzeją. To też przy okazji pokazuje, dlaczego czasami warto się zajmować takimi starymi technologiami, bo jak widzicie, możemy się nauczyć pewnych rzeczy, które są wykorzystywane do dnia dzisiejszego. No dobrze, to wróćmy do opisu tych sygnałów procesora Z80. Wśród tych sygnałów dodatkowych, które są dla nas potencjalnie interesujące, jeszcze mamy kilka innych. Dwa sygnały, których na razie wykorzystywać nie będziemy, to są wejścia przerwań int oraz enemy. To przerwanie int to jest po prostu przerwanie maskowalne, jakie znamy ze współczesnych procesorów, podobnie zresztą jak w przypadku przerwania enemy. To jest przerwanie niemaskowalne, które sygnalizuje wystąpienie jakiegoś krytycznego wyjątku, który musi być obsłużony przez program. Ponieważ te sygnały int i enemy to są sygnały wejściowe, które umożliwiają zgłoszenie przerwań, w związku z tym nawet jeżeli z tych przerwań nie korzystamy, to musimy wymusić ich nieaktywny stan logiczny. Dlatego, że o ile w przypadku przerwania int możemy go zablokować i procesor startuje z domyślnie zablokowanymi przerwaniami typu int, o tyle przerwań enemy nie możemy zablokować, a w związku z tym przypadkowa aktywacja tego sygnału spowodowałaby przerwanie wykonywania programu, rozpoczęcie funkcji obsługi przerwania enemy, no i w przypadku, kiedy byśmy nie zapewnili odpowiedniej obsługi tej funkcji, no oczywiście program poszedłby w malinę. Dlatego bezpieczniej jest te linie deaktywować poprzez podciągnięcie ich do 5V. Tutaj wśród tych sygnałów kontroli CPU mamy jeszcze dwa sygnały. Sygnał halt, o którym powiem później, i sygnał wait. Aktywacja tego sygnału wait informuje procesor, że urządzenie, z którym próbuje się skomunikować, nie nadąża za nim, w związku z tym musi na chwilę wstrzymać pracę. My tego sygnału też nie będziemy wykorzystywać, ale jeżeli chcemy odpalić nasze Z80, to musimy wymusić na tym wejściu stan wysoki, dlatego że gdybyśmy przez przypadek aktywowali ten sygnał, no to oczywiście procesor zostanie zatrzymany i nie będzie wykonywał instrukcji programu. Tutaj wśród tych sygnałów kontrolnych widzimy, że istnieje kolejny sygnał, który doskonale znamy, a mianowicie linia reset. Aktywacja tego sygnału reset prowadzi do wyzerowania procesora, co umożliwia mu poprawny start wykonywania programu. Warto jeszcze tutaj wspomnieć o kolejnych dwóch sygnałach, o których stan musimy zadbać, a mianowicie sygnał bus request oraz sygnał wyjściowy bus acknowledge. Ten sygnał bus request informuje procesor, że jakieś urządzenie zewnętrzne chce przejąć kontrolę nad wszystkimi magistralami procesora, czyli magistralą adresową, danych
zewnętrznych oraz sygnałami kontrolnymi, dlatego że na przykład żąda bezpośredniego dostępu do pamięci. Zwykle w tym środowisku związanym z Z80 takim urządzeniem jest kontroler DMA, czyli aktywacja sygnału buzz request powoduje, że procesor zawiesza wszelkie operacje, a wszystkie magistrale danych przechodzą w stan wysokiej impedancji. W związku z tym znowu, jeżeli chcemy wykorzystać mikroprocesor, to musimy zadbać o deaktywację tego sygnału, żeby go przez przypadek nie aktywować. No i tutaj mamy sygnał wyjściowy, tak niejako przy okazji, buzz acknowledge, który potwierdza, że procesor rzeczywiście zawiesił wszystkie swoje operacje, a magistrale są w stanie wysokiej impedancji. W związku z tym urządzenie zewnętrzne może w sposób bezpieczny przejąć nad nimi kontrolę. Czyli jak widzicie, liczba wymaganych sygnałów sterujących tym procesorem jest bardzo niewielka, co powoduje, że bardzo łatwo jest zbudować system mikroprocesorowy w oparciu o Z80, co go odróżnia od innych mikroprocesorów z tamtej ery, które wymagały zwykle znacznie bardziej skomplikowanych sygnałów sterujących, wielofazowych zegarów itd., co też zwykle wymagało stosowania jakichś zewnętrznych układów wspomagających, co oczywiście podrażało koszty budowy takiego systemu, no ale też z naszej perspektywy czyniło taki system znacznie bardziej skomplikowanym. Mamy tutaj co prawda jeszcze kilka innych sygnałów, które nie omówiłem, ale one chwilowo nam do niczego nie będą potrzebne, więc pomijmy sobie je na razie. No więc skoro wiemy, jak tym procesorem sterować, w związku z tym spróbujmy zbudować jakiś system w oparciu o Z80. No to spróbujmy podłączyć ten mój Z80. Tak jak widzicie, użyję sobie tutaj płytki stykowej, włożyłem sobie procesor w płytkę, no i zacznę od podłączenia zasilania zgodnie z notą katalogową. Tak jak widzicie, nóżkę numer 11 muszę podłączyć do plus 5 V, natomiast nóżkę numer 29 do masy. No to skoro masę mamy podłączoną, to teraz musimy zadbać o pozostałe sygnały sterujące. Tak jak wam powiedziałem, z tych sygnałów dla nas istotnych to jest sygnał buzz request, reset, 2 sygnały przerwań oraz jeszcze dodatkowo sygnał wait. Są to sygnały wejściowe, które sterują pracą procesora, w związku z tym ich stan nie może być nieustalony, dlatego ja muszę wymusić na stałe ich stan nieaktywny. Stąd też te 5 sygnałów podłączę, tak jak tutaj widzicie, przy pomocy rezystorów do plus 5 V. Dzięki temu na tych liniach będzie panował stale stan wysoki, co umożliwi poprawną pracę procesora. W takiej konfiguracji po podaniu zegara taktującego ten mój Z80 powinien wystartować i zacząć realizować program. No i tu pojawia się mały kłopot, mianowicie skąd pobrać instrukcje dla tego programu. Normalnie w moim systemie potrzebna byłaby pamięć, która będzie zawierać instrukcje, które procesor będzie wykonywał. Natomiast ja na razie tej pamięci nie mam i chciałbym w ogóle się przekonać, czy ten procesor działa, więc zastosuję tutaj pewną sztuczkę. Ponieważ procesor będzie próbował pobrać instrukcję z pamięci, której tutaj nie ma, w związku z tym muszę na szynę danych dostarczyć kod instrukcji, tak jak w normalnej sytuacji by zrobiła pamięć. Oczywiście w ten sposób trudno mi będzie dostarczyć kody jakichś wielobajtowych instrukcji, w związku z tym muszę wybrać jakąś prostą instrukcję, która będzie miała prosty kod. I taką najprostszą instrukcją jest instrukcja NOP. Ona nic nie robi, poza tym, że zwiększa się licznik adresowy oraz dochodzi do aktywacji sygnałów sterujących pamięcią. To mi akurat w niczym nie przeszkadza. Natomiast w przypadku Z80 dodatkową zaletą wykorzystania tej instrukcji jest to, że jej opcode wynosi 0. W związku z tym, jeżeli wszystkie linie danych podłączy do masy, tak jak tutaj to widzicie, to w tym momencie procesor za każdym razem będzie pobierał kod instrukcji NOP i będzie próbował ją wykonać. No to wydaje się, że ze strony Z80 wszystko już mam podłączone, to teraz potrzebuję tylko jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Jak wiecie, mikrokontrolery potrzebują do swojego działania zegary taktujące. Nie inaczej jest w przypadku mikroprocesora Z80, a więc tutaj na to wejście CLK muszę dostarczyć zegar jakiejś określonej częstotliwości. Ja mam wersję Z80A, która może być maksymalnie taktowana zegarem o częstotliwości 4 MHz, no i mniej więcej taki zegar mu zapodam na wejście. Oczywiście mogę zastosować zegar o zdecydowanie niższej częstotliwości, no ale w sumie jeżeli mogę 4 MHz, to czemu nie? I teraz pytanie, skąd ten zegar wziąć? Oczywiście mógłbym tutaj zbudować zewnętrzny układ generatora zegarowego oparty na przykład na kwarcu, ale po co, skoro mam do dyspozycji inny mikrokontroler, a w tym przypadku użyję sobie AVR 128DB48, który tutaj mam na takiej płyteczce, tak jak widzicie, w postaci zestawu rozwojowego. Ktoś oczywiście powie, no po co wykorzystywać mikrokontroler do generowania zegara, który sam w sobie ma moc obliczeniową równą wielokrotności mocy obliczeniowej Z80. No ale na tą zagadkę odpowiem Wam za chwilę. Jak wiecie, w przypadku mikrokontrolerów do generowania jakiegoś przebiegu zegarowego bardzo dobrym pomysłem jest wykorzystanie timerów. No i ten AVR 128DB48 również takowych timerów posiada kilka. Ja sobie tutaj wykorzystam timer TCA2, tak jak widzicie, i skonfiguruję go tak, ażeby generował przebieg zegarowy o częstotliwości 4 MHz, ponieważ ten mój mikrokontroler, tak jak widzicie,
widzicie, jest tutaj taktowany zegarem 24 MHz. W związku z tym, żeby otrzymać przebieg zegarowy o częstotliwości 4 MHz, muszę podzielić ten zegar przez 6. Stąd też wyliczam sobie wartości wpisywane do rejestrów tego timera i dodatkowo chcę, żeby ten mój przebieg miał wypełnienie 50%. Stąd też wpisuję tutaj do tego rejestru TCB0 CCMP wartość 0,305. 0,5 dlatego, że właśnie chcę podzielić ten wyjściowy przebieg o częstotliwości 24 MHz na 6. Natomiast to 0,3 dlatego, że chcę mieć współczynnik wypełnienia wynoszący 50%. No i tutaj dodatkowo sobie jeszcze tak konfiguruję timer, ażeby ten przebieg został wyprowadzony na pin PF4, z którego sobie mogę go pobrać i doprowadzić na wejście zegarowe mikroprocesora Z80. No dobrze, to teraz odpalam sobie ten program i sprawdzę przy pomocy oscyloskopu, czy rzeczywiście na tym pinie PF4 pojawia mi się przebieg prostokątny o wypełnieniu 50% i częstotliwości 4 MHz. No i tak jak tutaj widzicie, wszystko działa. Rzeczywiście zmierzyłem, mam średnio 4 MHz. Mówię średnio dlatego, że ten mój procesor nie jest taktowany z kwarców, w związku z tym tu występuje pewien jitter zegara, ale on jest kompletnie bez znaczenia w tym moim zastosowaniu. No to pierwsze koty za płoty, teraz muszę podłączyć ten zegar pod wejście zegarowe Z80. Tak jak widzicie na tej płytce podłączyłem sobie zegar pod ten pin 6, który jest wejściem zegarowym. No i teraz muszę się tylko jeszcze jakoś przekonać, że ten procesor rzeczywiście działa. W jaki sposób najprościej to zrobić? Ano sprawdzić, czy próbuje on pobrać kod instrukcji z pamięci. Jeżeli próbuje, to znaczy, że okresowo powinniśmy obserwować aktywność na liniach memory request oraz read, a dodatkowo jeszcze powinniśmy też obserwować aktywność na linii M1, która sygnalizuje w przypadku Z80 pobranie kodu instrukcji. A więc tak jak tutaj widzicie, podłączyłem sobie sondy oscyloskopowe pod te poszczególne sygnały. Na górze tego oscylogramu mamy przebieg zegarowy taktujący procesor o częstotliwości 4 MHz, a poniżej mamy aktywności na liniach memory request, read oraz M1, co sygnalizuje nam poprawną pracę procesora. Tutaj jeszcze taka mała uwaga, dlatego że żeby ten procesor wystartował, muszę go wcześniej zresetować. Także ja sobie tutaj na chwilę ręcznie podałem niski stan logiczny na wejście reset procesora, co go zresetowało i umożliwiło mu prawidłowe zastartowanie. No i jak widzicie, te sygnały rzeczywiście odpowiadają temu, co spodziewalibyśmy się zaobserwować na podstawie noty katalogowej tego procesora, a więc rzeczywiście ten procesor próbuje pobrać kod instrukcji, no i ja mu dostarczam tutaj kod instrukcji NOP, którą on realizuje, ponieważ jak widzicie w nocie katalogowej czas realizacji instrukcji NOP to 4 takty zegarowe i wszystko nam się zgadza, co 4 takty procesor próbuje pobrać nową instrukcję, no i za każdym razem oczywiście jest to instrukcja NOP ze względu na to, że linia danych procesora jest na stałe podłączona do masy. A więc po tylu latach leżenia w garażu procesor ciągle działa i ma się wyśmienicie, no jak widzicie jego uruchomienie nie przedstawia żadnych kłopotów. Jest naprawdę bardzo proste i jest niewiele bardziej kłopotliwe w stosunku do nowoczesnych konstrukcji typu AVR czy ARM. Ja tutaj oczywiście w żaden sposób nie porównuję mocy obliczeniowej czy też innych możliwości, ponieważ tutaj oczywiście pomiędzy Z80 a współczesnymi konstrukcjami jest absolutna przepaść. Czyli jak widzimy system działa wyśmienicie, no to teraz musimy zrobić kolejny krok, a mianowicie podłączyć pamięć, z której ten procesor będzie mógł pobierać instrukcje i w efekcie wykonywać jakiś użyteczny program. Świetnie, skoro procesor działa, no to w takim wypadku spróbujmy zbudować coś bardziej skomplikowanego i spróbujmy zmusić go do wykonywania jakiegoś programu. Żeby zmusić go do wykonywania jakiegoś programu, potrzebuje oczywiście pamięć zewnętrzną i normalnie w przypadku przechowywania kodów programu wykorzystujemy pamięć nieulotną, na przykład pamięć EPROM, jeżeli mówimy już naprawdę o takim sprzęcie retro, lub wersję nowoczesną, czyli pamięci flash. Ponieważ jednak ja będę tutaj prawdopodobnie wykonywał szereg testów, będę często zmieniał ten program, no to wiecie z tego mojego odcinka poświęconego pamięcią flash, że niestety one mają pewien problem. Pierwszy problem to jest ograniczona liczba zapisów, w związku z tym, jeżeli ciągle będę modyfikował kod tego programu, no to w końcu komórki tej pamięci ulegną uszkodzeniu. Natomiast drugi problem jest znacznie poważniejszy moim zdaniem, a mianowicie uciążliwość. Te pamięci trzeba programować, w związku z tym trzeba mieć programator, ewentualnie można je oczywiście spróbować programować w systemie, no ale to zawsze jest jakiś tam dodatkowy etap, który jest w dodatku czasochłonny i nie do końca wygodny. Dlatego ja na początek wykorzystam pamięć RAM, a konkretnie pamięć statyczną RAM, tak jak tutaj widzicie, pamięć o typie 2016 to jest pamięć o organizacji 2 KB razy 8 bitów, czyli bardzo malutka pamięć, ale na moje potrzeby w zupełności wystarczająca. Ponieważ Z80 nie ma architektury harvardzkiej, w związku z tym nie ma rozdzielonej przestrzeni danych i przestrzeni kodu programu, w związku z tym jest w stanie wykonywać kod programu bezpośrednio z pamięci RAM, co jest bardzo przyjemną cechą. A więc jeżeli ten mój kod programu umieszczę w tego typu pamięci, no to Z80 z radością go wykona. W związku z tym muszę tą pamięć po prostu podłączyć do mikroprocesora. No i tak jak tutaj widzicie, to co muszę podłączyć to oczywiście zasilania,
zasilania, czyli to napięcie plus 5V na pin 24, masę na pin 12. Muszę też spiąć linię danych procesora z pamięcią, w związku z tym usuwam tutaj te zworki do masy, które wymuszały mi niski poziom na wszystkich liniach D0 do 7, co powodowało, że procesor ciągle pobierał instrukcję NOP. Teraz już tego nie będę potrzebował, więc je usuwam. No i muszę te linie danych oczywiście połączyć z liniami danych mojej pamięci. Tych sygnałów troszeczkę jest. Ja tutaj używam krótkich, sztywnych połączeń, co dodatkowo nie ułatwia mi zadania i jak widzicie powoli na tej płytce stykowej już robi się malutki bałagan, no ale tak jak już wam mówiłem we wcześniejszych odcinkach, ja chyba po prostu nie mam talentu do posługiwania się płytkami stykowymi, więc musicie mi to wybaczyć. Skoro podłączyłem linię danych, to teraz kolej na linie adresowe. Tutaj będziemy mieli troszeczkę nawet gorzej, ponieważ ich mamy aż 11. Także jak widzicie, udało mi się zrobić także i to. Zauważcie, że ja tutaj nie wykorzystuję wszystkich 16 wyjść linii adresowych procesora. Te najbardziej znaczące bity linii adresowych nie są dla mnie istotne, dlatego że moja pamięć ma tylko 2 KB, w związku z tym do jej zaadresowania potrzebuję 11 bitów. W związku z tym pozostałe 5 bitów będzie niewykorzystanych, co mi w żaden sposób oczywiście nie przeszkadza, a przy okazji ogranicza liczbę połączeń. No i w efekcie po podłączeniu tych linii adresowych, no widzicie, że mój bałagan wzrósł nawet bardziej, ale mam nadzieję, że jakoś to zadziała. No to teraz pozostają mi jeszcze sygnały kontrolne, sygnały sterujące dostępem do pamięci. Tutaj muszę podłączyć 3 sygnały, mianowicie sygnał CS, tak jak tutaj widzicie, który aktywuje w ogóle pamięć. I tutaj mam prostą sytuację, dlatego że Z80 informuje mnie o konieczności dostępu do pamięci poprzez aktywację sygnału Memory Request. A więc jeżeli ten sygnał Memory Request podłączę pod wejście CS pamięci, no to dokładnie uzyskam to, co chcę. No i teraz tylko jeszcze muszę podłączyć sygnały wybierające typ operacji, czyli sygnały read i write. I te sygnały będę podłączał pod odpowiednie wyjścia Z80 o tych samych nazwach. No i tak wygląda ten mój finalny produkt. Jest to pewien bałagan, ale jestem dobrej myśli, myślę, że to może zadziałać. Zresztą zaraz się o tym przekonamy. No i tutaj pewnie ci, którzy już trochę bardziej są obeznani z elektroniką, zauważyli pewien problem. Mianowicie ja wykorzystuję pamięć SRAM, w której ma się znaleźć kod programu, no ale powstaje problem, skąd on się tam weźmie. Nie mogę tej pamięci po prostu wyciągnąć z tego układu, wpisać do niej jakiejś zawartości, a następnie ponownie ją tutaj włożyć, dlatego że jest to pamięć ulotna. Wobec tego, jeżeli odłączę zasilanie, to ten kod programu mi zniknie. W związku z tym muszę ten problem w jakiś sposób rozwiązać. Pamiętacie, że wykorzystywałem do generowania zegara płytkę zawierającą procesor AVR 128DB48, co wydawało się takim małym overkillem w stosunku do zadań, które go czekały. No i w związku z tym, że już mam tą płytkę z tym procesorem, to mogę teraz ją wykorzystać jeszcze do czegoś innego. A konkretnie planuję wykorzystać te pozostałe piny I/O do tego, żeby je połączyć równolegle z odpowiednimi pinami procesora Z80. W ten sposób będę mógł zmieniać stan linii adresowych, linii danych oraz sygnałów kontrolnych, co umożliwia mi wgranie dowolnego programu do tej mojej pamięci RAM poprzez tą płytkę zawierającą procesor AVR. Ponieważ tą płytkę mogę jeszcze dodatkowo podłączyć poprzez USB do komputera, w związku z tym uzyskam w ten sposób wygodny mechanizm wczytywania kodu programu do tej pamięci RAM. A ponieważ pamięć RAM może być zapisywana dowolną ilość razy, w związku z tym nie ma tutaj tego problemu związanego ze zużyciem. W dodatku ten zapis jest bardzo szybki, więc wszystko wydaje się być proste i super wygodne. No ale jest mały problem. Zauważcie, że w takim układzie na przykład liniami adresowymi może sterować zarówno Z80, jak i AVR. No i powstanie problem, bo może się zdarzyć tak, że obydwa procesory jednocześnie będą chciały wymusić jakiś poziom logiczny na liniach adresowych. No i kto wygra? No ponieważ AVR jest nowszy, ma większą wydajność prądową wyjść, w związku z tym najprawdopodobniej on będzie w stanie wymusić odpowiedni poziom logiczny. Problem tylko polega na tym, że w tym momencie przez Z80 może popłynąć znaczny prąd, który może doprowadzić do jego uszkodzenia. Podobną sytuację będziemy mieli w przypadku na przykład sygnałów kontrolnych oraz linii danych, gdzie też dochodzi do konfliktu pomiędzy Z80 a AVR. Jak wiecie, generalnie łączenie wyjść cyfrowych jest niedopuszczalne, chyba że są to wyjścia na przykład typu Open Collector, czyli w takim przypadku mamy wymuszony aktywnie tylko jeden stan, na przykład niski, natomiast drugi stan jest wymuszany pasywnie, na przykład poprzez rezystor podciągający, lub są to wyjścia trójstanowe i jednocześnie nigdy nie dopuszczamy do sytuacji, kiedy więcej niż jedno wyjście jest aktywne. No i właśnie ta druga opcja, myślę, może być rozwiązaniem naszych problemów. Parę minut temu wspominałem wam, że Z80 dysponuje takim sygnałem, który się nazywa Buzz Request, czyli żądanie dostępu do magistral. Po aktywacji tego sygnału procesor kończy wykonywanie bieżącej operacji, a następnie zawiesza wszystkie swoje wyjścia danych adresowe oraz wszystkie linie kontrolne. One przechodzą w stan wysokiej impedancji i po tej operacji następuje aktywacja sygnału Buzz Acknowledge, co potwierdza nam, że procesor odłączył się od magistrali. W takiej sytuacji AVR będzie w stanie bezpiecznie wymusić dowolny poziom logiczny na tych magistralach, a więc przejąć pełną kontrolę nad pamięcią. Czyli jak widzicie, to co muszę sobie zrobić tutaj dodatkowo, to po prostu połączyć kolejny pin z AVR-u pod to wejście Buzz Request, no i
oczywiście z wyjścia bus acknowledge doprowadzić sygnał do jakiegoś kolejnego pinu w AVR-ze. Dzięki temu mikrokontroler będzie wiedział, że procesor rzeczywiście zawiesił wszystkie swoje wyjścia trójstanowe, no i w związku z tym może uzyskać bezpieczny dostęp do magistral. No to skoro wszystkie połączenia elektryczne mamy już za sobą, to teraz musimy wrócić do programu, który będzie tym całym bałaganem sterował. Ja wam przed chwilą pokazałem tą podstawową wersję programu, która wykorzystywała timer do generowania zegara taktującego mikroprocesor Z80, to teraz musimy do niego dodać kolejne funkcjonalności. Pisanie tego programu rozpoczniemy od funkcji, która będzie miała za zadanie poprawną inicjalizację pinów, które połączyłem z Z80. Tutaj, żeby nie było żadnych konfliktów na magistralach, to wszystkie piny podłączone do magistrali adresowej oraz do magistrali danych ustawiam jako wejścia, natomiast te sygnały sterujące liniami kontrolnymi reset oraz bus request będą wyjściami i domyślnie będą to wyjścia w stanie nieaktywnym. Skoro ustawiliśmy sobie odpowiedni stan pinów I/O, no to teraz musimy jeszcze napisać proste funkcje do sterowania tymi poszczególnymi sygnałami. Tak jak widzicie, tutaj zaczynamy od tej funkcji Z80 reset. Ta funkcja będzie w zależności od parametrów wywołania mi tutaj aktywować lub deaktywować pin reset procesora Z80, dzięki czemu będę miał możliwość software'owego jego restartu, co będzie bardzo ważne, dlatego że po załadowaniu każdego nowego programu do pamięci RAM będziemy musieli go po prostu zrestartować. Kolejna funkcja bardzo podobna, bus request, tak jak widzicie, dokładnie robi to samo co poprzednia, tyle tylko, że w tym przypadku sterujemy sygnałem bus request. No i funkcja troszkę odmienna, ponieważ odczytująca kolejny sygnał kontrolny, bus acknowledge, a więc w chwili, kiedy zażądamy zawieszenia magistral trójstanowych procesora Z80, kiedy on już to polecenie wykona, to oczywiście aktywuje ten sygnał bus request i ta moja funkcja Z80 wait for bus acknowledge będzie mi zwracać wartość właśnie tego sygnału potwierdzającego, że Z80 zawiesił wszystkie swoje magistrale. Ponieważ na tej płytce stykowej, którą wam przed chwilą pokazałem, mam mnóstwo połączeń i tak nie do końca jestem przekonany, że te wszystkie połączenia są prawidłowe, więc postanowiłem, zanim zacznę ten program komplikować, sprawdzić, czy one rzeczywiście właściwie działają. I w tym celu wykorzystam sobie wbudowany w płytkę Curiosity Nano programator debugger, a konkretnie wykorzystam w tym wypadku oczywiście tą jego funkcję debuggera. Skoro mam tutaj już ten szkielet programu, między innymi odpowiadający za inicjalizację poszczególnych sygnałów I/O, w związku z tym ja sobie odpalam tutaj tą funkcję inicjującą, następnie przerywam wykonywanie programu i co mi to daje? Tutaj po prawej stronie widzicie, że mam widok pull I/O mikrokontrolera, w związku z tym mogę bezpośrednio tutaj myszką sterować stanem tych sygnałów. No i w ten sposób, zmieniając stan tych poszczególnych sygnałów, mogę sprawdzać, czy rzeczywiście na odpowiednich wejściach, wyjściach Z80 pojawiają się oczekiwane przeze mnie zmiany. W ten sposób mogę skontrolować poprawność wszystkich połączeń elektrycznych. No i tutaj właśnie będę to mozolnie robił, więc ja sobie ten filmik troszkę przyspieszę, żeby was już tutaj nie zanudzić na śmierć. Także na początku zaczynam od sygnału reset. Jak widać, wszystko działa poprawnie. Następnie sygnał bus request. Też on działa poprawnie. No i teraz musiałbym przejść do testowania linii adresowych, linii danych oraz sygnałów kontrolnych, ale pamiętajcie, że w tym samym czasie tymi liniami steruje ciągle mikroprocesor. No i w związku z tym, żeby on się odłączył, muszę zaktywować najpierw ten sygnał bus request, ale tutaj natrafię na jeszcze jeden mały kłopot. Tak jak widzicie na tym opisie, sygnał bus request jest testowany pod koniec każdego cyklu maszynowego. A to znaczy, że żeby ten sygnał odniósł jakikolwiek efekt, procesor musi mieć zegar taktujący. No i tu pojawia się mały kolejny kłopot, dlatego że w momencie, kiedy ja zatrzymuję wykonywanie tego swojego programu, to oczywiście zatrzymywane jest generowanie przebiegu taktującego procesor, a więc zmiany sygnału bus request nie będą miały żadnego wpływu, no i procesor nam się nie odłączy od magistrali. Co zresztą potwierdza to, że stale mamy nieaktywne potwierdzenie, czyli nieaktywną wartość tego sygnału bus acknowledge. Dlatego, tak jak tutaj widzicie, ja sobie ręcznie aktywuję sygnał bus request, następnie na chwilę uruchamiam ten mój program, dzięki temu są wygenerowane kolejne sygnały taktujące CPU, przerywam jego wykonanie, no i jak widzicie, tym razem rzeczywiście ten sygnał bus acknowledge jest aktywny, to znaczy, że Z80 odłączył się od magistral. I dopiero w tym momencie mogę przejść do testowania poprawności połączeń linii adresowych, linii danych oraz innych sygnałów sterujących. No to tak jak tutaj widzicie w przyspieszeniu, ja sobie przeleciałem wszystkie linie adresowe, danych i kontrolne. No i bardzo dobrze, że dokonałem tego sprawdzenia, bo okazało się, że w kilku miejscach nieprawidłowo podłączyłem sygnały, pomyliłem się w przypadku dwóch linii adresowych,
Nie jest to wielka pomyłka, ale później pewnie sprawiałoby to kłopoty. Natomiast dzięki temu prostemu sprawdzeniu mam nadzieję, że udało mi się problem rozwiązać i wszystko będzie ok. Tak przy okazji wcale nie potrzebujecie oczywiście do tego oscyloskopu, wystarczy zwykły miernik. Natomiast widzicie, że tutaj po raz kolejny przydaje się sprzętowy debugger. Dzięki niemu mogłem indywidualnie sterować poszczególnymi pinami I/O mikrokontrolera, co zdecydowanie ułatwiło mi sprawdzenie poprawności wszystkich połączeń. Także jak widzicie, warto z tego typu narzędzi korzystać. No to teraz, mając mniej więcej pewność, że ten układ elektryczny jest ok, możemy przejść do napisania programu, który tym wszystkim będzie sterował. No to teraz kolejny mały problem do rozwiązania, a mianowicie muszę zaprogramować tą moją pamięć SRAM w taki sposób, żeby do niej załadować program sterujący Z80. No i pytanie, jak to zrobić? Ci z Was, którzy oglądali ten mój cykl Trylogia o pamięciach, już doskonale wiedzą, że tam napisałem program, który służy do programowania pamięci flash, ale także testowania pamięci SRAM oraz pamięci DRAM. W związku z tym elementy tego programu sobie wykorzystamy właśnie teraz. I tutaj się uwidoczni kolejna zaleta zastosowania Curiosity. Jak widzicie, to Curiosity jest zasilane poprzez USB, ale nie tylko jest zasilane przez USB, dlatego że przez ten kabel mogę przesyłać dane do PC-ta, ale też mogę z PC-ta dane otrzymywać. W ten sposób mam zapewnioną komunikację z komputerem, a to dla mnie będzie bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że te moje kody programu, które chcę wczytać do pamięci, właśnie znajdują się na PC-cie, więc muszę je jakoś przesłać. No i tutaj właśnie wykorzystam interfejs RS-232, który jest emulowany po interfejsie USB i ta płytka Curiosity zapewnia wszystkie potrzebne połączenia elektryczne. Wszystkie potrzebne kody już napisałem wcześniej, ja je dokładnie omówiłem w tym moim cyklu, który poświęciłem interfejsowi UART, więc jeżeli jesteście zainteresowani, w jaki sposób to wszystko działa, no to warto do tego cyklu zaglądnąć, tam znajdziecie dokładne opisy. No słuchajcie, to w takim wypadku wydaje się, że nadszedł czas na napisanie pierwszego programu na Z80. W tym celu będziemy potrzebowali oczywiście jakiś assembler. Ponieważ ja nie chcę instalować całego toolchaina, w związku z tym pomyślałem, że pewnie jest jakiś assembler online'owy, który nie będzie wymagał instalacji na moim PC-cie kompletnie niczego. No i rzeczywiście tutaj sobie w Google'ach, tak jak widzicie, wrzuciłem taką frazę Z80 Online Assembler, no i spróbujmy pierwszy lepszy link. Odpalam, no wygląda zachęcająco. Powiem Wam szczerze, że nigdy z tego wcześniej nie skorzystałem, w związku z tym, no zobaczymy jak to działa. Ok, tworzę sobie jakiś plik, tutaj napisałem troszeczkę kodu, no z grubsza bezsensownego, ale nie o to chodzi. Zapisuję go jako test.z80. Najwyraźniej on potrafi kompilować kod dla szeregu różnych procesorów. Dobra, zapisałem sobie. Dam sobie compile. Ok, coś mi skompilował. No i teraz zobaczmy, co tutaj mamy. O, pojawiły się dwa dodatkowe pliki, jak widzicie tutaj po lewej. Jeden plik LST, czyli sądząc z konwencji GCC, to pewnie będzie listing mojego kodu assemblerowego. O, rzeczywiście tak dokładnie jest. No i plik hex, który zawiera mój skompilowany kod. To się bardzo dobrze składa, bo jak wiecie, w tym odcinku, który poświęciłem różnego typu pamięciom, tam właśnie zrobiłem sobie programator wykorzystujący pliki hex. Teraz pewnie co mogę z tym zrobić? Klikam prawym przyciskiem na tym hex. O, jest download. Mogę sobie ściągnąć ten mój plik na komputer. No to fajnie, czyli mamy online'owy assembler, który wydaje się, że działa bardzo, bardzo dobrze. To teraz jeszcze druga rzecz. Musimy napisać jakiś program. No i tu mamy pewien kłopot, dlatego że ten procesor do niczego nie jest podłączony, więc skąd będę wiedział, czy ten program rzeczywiście w ogóle działa? No i tutaj pomyślałem, że wykorzystam jeszcze jedną ciekawą cechę Z80. Jak sobie zobaczycie na ten pinout, to zauważycie pewnie, że jest tu jeszcze taki dodatkowy pin, który nazywa się halt. A z kolei jak rzucimy okiem na listę instrukcji Z80, to zauważymy, że jest tam instrukcja, która nazywa się halt. Co ona robi? Ano, ona wstrzymuje wykonywanie programu aż do nadejścia jakiegoś przerwania. Mało tego, że wstrzymuje wykonywanie programu, to jeszcze sygnalizuje ten stan poprzez aktywację właśnie tego zewnętrznego sygnału halt. W związku z tym, jeżeli ja sobie tutaj podepnę oscyloskop, to będę widział zmianę stanu z wysokiego na niski po dojściu do tej instrukcji. Ja sobie pójdę tutaj jeszcze nawet troszeczkę dalej, mianowicie napiszę taki program, który na początku, tak jak tutaj widzicie, ma pewną pętlę opóźniającą, następnie wykonuje tą instrukcję halt. I teraz co on powinien robić? Jak wczytam ten program do pamięci, zresetuję Z80, to on będzie wykonywany. Nastąpi chwila opóźnienia. W tym czasie na oscyloskopie powinien widzieć wysoki stan tego sygnału halt, po czym ten stan po pewnym czasie powinien przejść na niski. To będzie sygnalizowało, że procesor natrafił na tą moją instrukcję. To ja jeszcze sobie pod to wyjście halt podepnę sondę oscyloskopową. Dzięki temu będę mógł obserwować zmianę stanu
zmianu tego sygnału. Oczywiście, jeżeli nie mielibyście oscyloskopu, to żaden problem, możecie to samo zaobserwować miernikiem, dlatego że te zmiany, które będziemy obserwować, są bardzo, bardzo statyczne. Tutaj jeszcze jedna mała taka uwaga. Pisząc ten program, zauważyliście, że na początku wykorzystałem taką dyrektywę org. Ta dyrektywa umieszcza mi skompilowany program pod określonym adresem. Ja tutaj wybrałem adres 0. Dlaczego akurat tak? Ano dlatego, że po podaniu sygnału reset Z80 wykonuje kod programu począwszy od adresu 0. W dodatku ta moja pamięć jest tak podłączona, że zajmuje ona przestrzeń adresową od 0 do 2 KB. Tak naprawdę ci z Was, którzy są trochę bardziej obeznani w systemach komputerowych, pewnie zauważyli, że to nie do końca jest prawdą, dlatego że ja nie wykorzystuję tych bardziej znaczących linii adresowych, stąd też ich stan jest bez znaczenia, a to z kolei powoduje, że ten mój 2-kilobajtowy blok pamięci RAM jest powielany w przestrzeni adresowej procesora wielokrotnie, tak jak tutaj to widzicie mniej więcej na tym schemacie. W tym momencie to nam oczywiście w niczym nie przeszkadza. Gdybyśmy chcieli dołożyć jakieś kolejne kości pamięci, albo na przykład pamięć flash, no to oczywiście musielibyśmy zrobić nieco pełniejsze dekodowanie, ponieważ dochodziłoby do konfliktów. Wtedy musielibyśmy uwzględnić stany tych starszych linii adresowych i zrobić dekoder adresu z prawdziwego zdarzenia. Ale o tym może, jak Was to zainteresuje, będziemy mówić w kolejnych odcinkach. Przed dalszymi testami ja na chwilę wyciągnę Z80 z płytki stykowej po to, żeby w razie, gdyby w tym moim programie był jakiś błąd, uniknąć jego uszkodzenia. Z tego mojego bałaganu, jak widzicie, wyciągnięcie procesora wcale nie jest takie łatwe, więc ja tutaj Wam podaruję znowu widoku moich nędznych zmagań z tą płytką, no ale w końcu, jak widać, mi się udało. No i teraz na odpowiednie pozycje podepnę sobie sondy oscyloskopowe po to, żeby móc sprawdzić poprawność wygenerowanych w moim programie sygnałów. Także odpalam oscyloskop, odpalam ten mój program. Dodatkowo jeszcze odpalam sobie Realterma, dzięki temu będę mógł wysyłać polecenia do mojego programu i obserwować, czy on prawidłowo na nie reaguje. Jak widzicie, ja sobie tutaj przerwałem na chwilę wykonywanie tego programu po to, ażeby móc bezpośrednio z poziomu debuggera sterować ręcznie stanem tych sygnałów bus request oraz reset. Dzięki temu mogę sobie przetestować poprawność połączeń, no i widzicie, że jak tutaj sobie zmieniam wartość tych pinów wyjściowych w AVR-ze, to na oscyloskopie stan odpowiednich sygnałów również ulega zmianie. No to teraz możemy przejść do testowania samych funkcji. No to teraz sprawdźmy sobie poprawność działania tej funkcji reset. No jak widzicie, tutaj w terminalu wydaję polecenie reset, co powinno odpalić tą moją funkcję. No i rzeczywiście na oscyloskopie widzę na chwilę aktywację sygnału reset, po czym wracam on do normy, czyli wszystko jest absolutnie ok. Drugą funkcję, którą sobie sprawdzę, to jest funkcja, która zawiesza magistrale trójstanowe Z80, czyli ta funkcja bus request. Ja sobie ją tutaj zaimplementowałem jako polecenie suspend. No i wywołanie tego suspend z wartością 0 powoduje zawieszenie Z80, a z wartością 1 powoduje jego odblokowanie. No jak widzicie tutaj na oscyloskopie, stan tego sygnału bus request rzeczywiście się zmienia. Zauważcie, że na razie nie zmienia mi się stan tego sygnału bus acknowledge, a to dlatego, że wyciągnąłem sobie po prostu Z80 na czas testu, żeby w razie ewentualnych błędów nie doszło do jego uszkodzenia. No to wydaje się, że program działa absolutnie poprawnie, no więc teraz z powrotem wkładam Z80 w płytkę stykową, no i zrobimy jeszcze raz testy, ale już z prawdziwym procesorem. Jedną z funkcji obsługiwanych przez ten mój program jest funkcja write. Ona umożliwia mi zapisanie pliku w formacie Intel Hex w pamięci RAM tego mojego prostego systemu mikroprocesorowego. Ja sobie tutaj wcześniej skompilowałem ten mój prosty program testowy, który ma za zadanie aktywować ten sygnał halt procesora, a więc grałem sobie go do pliku w formacie hex. Teraz w Realtermie mogę wydać polecenie write, co powoduje, że program czeka na kolejne dane właśnie w formacie Intel Hex. No to teraz prześlę ten plik do AVR-a, który go zinterpretuje i odpowiednio zaprogramuje mi moją pamięć SRAM. Jak widzicie, wszystko tutaj działa absolutnie poprawnie. Teraz jeszcze sobie dla pewności odczytam zawartość pamięci SRAM. No jak widzicie, tutaj dostaję z powrotem też plik w formacie Intel Hex, no i widzę, że zawarte w nim dane pokrywają się z kodem mojego programu, czyli mam nadzieję, że ten kod został prawidłowo przesłany do pamięci SRAM. Ja sobie tutaj przy okazji sprawdzę tylko jeszcze jedną małą rzecz, a mianowicie prawidłowość działania tej sekwencji bus request, bus acknowledge. Jak pamiętacie, ten sygnał bus request zawiesza wszystkie magistrale Z80, dzięki temu AVR, programując pamięć SRAM, nie będzie wywoływał konfliktów na magistralach danych adresowej oraz w przypadku sygnałów kontrolnych. A więc ja sobie tutaj ustawiam mój oscyloskop, tak ażeby go wyzwalać zboczem opadającym na kanale drugim, a więc tym moim sygnałem bus request. No i widzicie, że w czasie wczytywania programu następuje aktywacja najpierw sygnału bus request, ten sygnał jest później potwierdzany sygnałem bus acknowledge przez Z80, no i w tym momencie AVR może bezpiecznie dobierać się do pamięci. Czyli na tym etapie wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami.
Czyli wydaje się, że poprawnie wczytałem ten mój pierwszy program do pamięci, no i teraz tylko pozostaje nam przekonać się, czy rzeczywiście Z80 go prawidłowo wykonuje. A więc go odpalam, no i teraz zobaczmy tą sekwencję sygnałów, którą widzimy na tym oscylogramie. Czyli na początku widzimy krótką aktywację sygnału reset, co zapoczątkowuje wykonywanie programu przez Z80. W tym czasie oczywiście sygnały bus request i bus acknowledge są nieaktywne, dlatego że nie wstrzymujemy pracy procesora. Podobnie nieaktywny jest sygnał halt. W tym czasie procesor wykonuje tę instrukcję z pętli opóźniającej, a więc wykonuje tutaj 256 instrukcji NOP. To zajmuje mu troszeczkę czasu i w końcu trafia na instrukcję halt. No i w efekcie prowadzi to do aktywacji sygnału halt, co widzimy jako aktywny stan tego sygnału na oscyloskopie. A więc wydaje się, że nasz pierwszy program na Z80 działa fantastycznie. No to teraz czas zrobić coś, co można lepiej zwizualizować i w tym celu podłączę do mojego Z80 LEDy. Oczywiście nie mogę ich podłączyć bezpośrednio, chociażby dlatego, że one pobierają zbyt dużo prądu. W związku z tym muszę wykorzystać dodatkowy układ scalony, który będzie działał jako bufor, a przy okazji zatrzask. Dzięki temu mojemu poczciwemu Z80 dodam możliwość sterowania jakimiś urządzeniami zewnętrznymi. No i tutaj zacznijmy od doboru odpowiedniego bufora. Ja sobie wykorzystam taki układ 74573, który jest po prostu 8-bitowym zatrzaskiem. Jak tutaj widzicie w jego nocie, jego sterowanie jest bardzo proste. Ten sygnał OE, który aktywuje bufory trójstanowe wyjściowe, na stałe pozostawię aktywny. Podłączę właśnie do tych wyjść moje LEDy. Natomiast ten sygnał LE służy właśnie do sterowania zatrzaskiwaniem informacji w tym rejestrze. I jak widzicie, wysoki stan tego sygnału LE powoduje, że rejestr zapamiętuje ostatnią wpisaną wartość, która będzie dostępna stale na jego wyjściu. Natomiast w trakcie stanu niskiego możemy wpisywać nowe wartości, czyli na przykład te wartości, które aktualnie znajdują się na magistrali danych. No więc tylko pozostaje jeszcze kwestia podłączenia tego układu do Z80. Z80 ma taką przyjemną cechę, że posiada oddzieloną przestrzeń adresową dla urządzeń wejścia-wyjścia. Aby coś odczytać lub zapisać do urządzenia I/O, możemy posłużyć się specjalnymi instrukcjami procesora, instrukcjami in oraz out. No jak tutaj widzimy w nocie Z80, kiedy on próbuje uzyskać dostęp do przestrzeni I/O, to aktywuje sygnał I/O request. Czyli ten dostęp jest bardzo podobny do dostępu do pamięci, z tą tylko różnicą, że zamiast aktywacji sygnału memory request mamy aktywację sygnału I/O request. Natomiast typ wykonywanej operacji jest determinowany przez znane nam już sygnały RD oraz WR. No więc jak widzimy, z tej kombinacji sygnałów I/O request, read oraz write musimy wygenerować sygnał zapisu do naszego rejestru, a więc ten sygnał LE. No i jak tutaj łatwo zauważyć, ten sygnał LE powinien mieć stan aktywny tylko wtedy, kiedy jednocześnie aktywny jest sygnał I/O request oraz sygnał write. W tym celu posłużymy się prostym układem scalonym, a mianowicie bramką logiczną typu OR. Jeżeli na jej dwa wejścia podamy sygnał I/O request oraz sygnał write, to wyjście będzie miało stan niski tylko i wyłącznie wtedy, kiedy procesor próbuje coś zapisać do przestrzeni I/O. No i w związku z tym ten sygnał wygenerowany przez bramkę OR możemy podać bezpośrednio na wejście LE naszego zatrzasku, dzięki czemu każda instrukcja out spowoduje zapis wartości do tego naszego zatrzasku 573. No to jak widzicie, ja sobie tutaj dodałem układ 74 ALS 32, podłączam wejście jednej z wybranych bramek pod te sygnały I/O request oraz write. Wyjście tej bramki łączę z wejściem LE zatrzasku 573. Jak widzicie, te dwa dodatkowe układy scalone w jeszcze większym stopniu zwiększyły bałagan na mojej płytce stykowej, no ale tym się na razie nie przejmujmy, mam nadzieję, że to będzie działać. No i teraz pozostaje mi tylko napisać program, który tym wszystkim będzie sterował. A ten program będzie niezwykle prosty, bo to jak tutaj widzicie, ja sobie na port I/O, i to może być dowolny port I/O, dlatego że ja na razie nie robię żadnego dekodowania adresu, wysyłam zawartość akumulatora, po czym zwiększam ją o 1 i wysyłam ponownie. Efektem działania tego programu powinna być aktywacja sygnałów I/O request oraz WR, no i oczywiście kolejne bity zatrzasku powinny reprezentować zawartość akumulatora. A więc kompiluję sobie ten prosty program. Jak widzicie, kompilacja przebiegła bezproblemowo. Otrzymuję plik w formacie Intel Hex, który następnie przy pomocy realterma wczytam sobie do tej mojej pamięci SRAM podłączonej pod Z80. Także w terminalu wydaję polecenie write. Program czeka na zawartość pliku w formacie Intel Hex, więc naciskam sobie tutaj na send file, a następnie resetuję Z80, co powinno spowodować rozpoczęcie wykonywania tej mojej prostej aplikacji.
A więc widzimy, że udało nam się zapisać całe 7 bajtów, które stanowią kod naszego programu. No to teraz zobaczmy na oscyloskopie, co z tego wynikło. Ja sobie kanały 1 i 2 oscyloskopu podłączyłem pod wejścia bramki OR, do których są podłączone sygnały write oraz IO request. Natomiast trzeci kanał podłączyłem pod wyjście tej bramki. No i rzeczywiście widzimy, że na wyjściu mamy stan niski, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sygnały write oraz IO request mają również stany niskie. A więc tutaj sterowanie powinno wyglądać OK. Ja sobie tutaj dla lepszego uwidocznienia rozciągnąłem troszeczkę podstawy czasu oscyloskopu, w związku z tym widzicie na przykład to kilku nanosekundowe opóźnienie, które wprowadza bramka OR, ale to jest absolutnie bez znaczenia, dlatego że czas trwania tego sygnału jest wystarczająco długi, ażeby doszło do zapisu do zatrzasku. No to teraz musimy sprawdzić kolejną rzecz, a mianowicie, czy rzeczywiście do tego zatrzasku prawidłowo są zapisywane dane. W tym celu zmieniłem teraz podłączenie sond oscyloskopowych w ten sposób, że 4 kanały mojego oscyloskopu podłączyłem pod wyjścia Q1, Q4. No i zobaczcie, co się dzieje. Stan tych wyjść w żaden sposób nie przypomina tego, czego bym oczekiwał. Tak, dla przypomnienia spodziewałbym się sygnału, który odzwierciedla kolejne wartości wpisywane do akumulatora, czyli 0, 1, 2, 3, 4 i tak w kółko, ponieważ tutaj pokazuje tylko 4 bity. Natomiast to, co widzę na oscylogramie, to jest mniej więcej chaos. A dokładniej widać mniej więcej prawidłowy stan magistral danych, tyle tylko, że wydaje się, że ten zatrzask nie zapamiętuje ostatnich wpisywanych wartości, więc gdzieś mam pewnie problem w hardware'ze. No i tutaj wyszedł pierwszy błąd, który popełniłem. Tak to jest, jak się nie czyta specjalnie dokładnie not katalogowych. Pamiętacie, przed chwilą Wam powiedziałem, że ten zatrzask zapamiętuje stan wtedy, kiedy na wejściu LE podamy stan niski, podczas kiedy okazuje się, że jest dokładnie odwrotnie. On zapamiętuje stan wtedy, kiedy na wejściu LE jest stan wysoki, natomiast kiedy LE ma stan niski, na wyjściach są prezentowane po prostu wcześniej zapisane wartości, a więc działa to dokładnie odwrotnie niż myślałem. A więc muszę poprawić ten mój hardware. No i tutaj mam co najmniej dwie możliwości, jak to naprawić. Pierwszą to zmienić tą bramkę OR, do tego wrócimy za chwilę. I druga możliwość to poszukać zatrzasku, do którego mogę zapisywać sygnałem o stanie niskim. I takiego zatrzasku chyba nie ma, natomiast jest inny zatrzask o symbolu 74LS574. No jak sobie zobaczycie tutaj na tą tabelę prawdy, to zobaczycie, że tutaj zapis do tego zatrzasku odbywa się przy zmianie stanu na tej linii CLK z niskiego na wysoki, a więc właściwie uzyskuję dokładnie to, co bym chciał uzyskać, dlatego że zmiana tego sygnału z niskiego na wysoki następuje pod koniec operacji zapisu, a więc wtedy, kiedy następuje deaktywacja sygnałów IO request oraz write. Czyli jest to właściwie perfekcyjne rozwiązanie mojego problemu. A ono jest perfekcyjne również z tego powodu, że pod koniec aktywności sygnałów write i IO request mam absolutną gwarancję, że stan magistral danych jest ustabilizowany, w związku z tym zatrzaskuje w tym moim zatrzasku dokładnie to, co chcę zatrzasnąć, a więc te dane, które wystawił Z80. No a więc przeprowadzam szybką operację podmiany układu 573 na 574, odpalam ponownie oscyloskop, no i zobaczcie, tym razem wszystko jest OK, dokładnie obserwuję takie przebiegi, jakich się spodziewałem, a więc wszystko działa perfekcyjnie. No dobrze, a co z tym układem 573? Czy jego nie da się wykorzystać? No oczywiście, że się da, tylko muszę zanegować ten stan sygnału LE, który obserwuję na wyjściu bramki OR. Jeżeli wezmę sobie bramkę OR i dodam do tego inwerter, to w efekcie otrzymam bramkę NOR. No i tak jak tutaj widzicie w KiCadzie, ja sobie tutaj od razu poprawiam ten mój schemat, wrzuciłem bramkę NOR, no i w tym momencie będę mógł wykorzystać ten zatrzask 573, przynajmniej tak mówi teoria. No to zobaczmy, czy to rzeczywiście się sprawdza. No to podmieniam jeszcze hardware, wymieniam ponownie ten układ 574 na 573, odpalam oscyloskop, no i co widzę? Znowu nie wygląda to dobrze, otrzymuję jakieś dziwaczne sygnały. No nie wiem, może one wyglądają lepiej niż na samym początku, ale zdecydowanie nie jest to, czego bym się spodziewał, więc gdzieś tutaj mam problemy. Ja tutaj trochę się zastanawiałem, gdzie mogłem popełnić błąd w tak prostym schemacie i słuchajcie, znalazłem kolejną ciekawostkę. Mianowicie zobaczcie, tutaj macie notę katalogową układu 7432, który zawiera 4 bramki OR oraz układu 7402, który zawiera 4 bramki NOR. No i widzicie różnicę? Te bramki w układzie 7402 są dokładnie odwrócone, a więc muszę zmienić także układ połączeń. Nie wystarczy tylko podmiana układu 7432 na 7402. No więc zmieniam te połączenia, podłączam jeszcze raz oscyloskop, no i zobaczcie, tym razem wszystko działa wyśmienicie, a więc układ 74573 też
też mogę tutaj zastosować. Oczywiście pomiędzy nimi w pewnych sytuacjach mogą występować drobne niuanse, ale na razie w tym odcinku nie będziemy tymi drobnymi różnicami się przejmować. Słuchajcie, to do tej pory obserwowaliśmy sobie to wszystko na oscyloskopie, ale fajnie byłoby to też zaobserwować po prostu na podłączonych do tych układów zatrzasków LEDach. No i tak też właśnie teraz postanowiłem zrobić. Ja mógłbym sobie tutaj bezpośrednio podłączyć LEDy, ale nie zauważyłbym ich migania, dlatego że ono się odbywa zbyt szybko, w związku z tym muszę troszeczkę zmodyfikować ten mój program. Tak jak tutaj widzicie, sobie stworzyłem nowy plik, w którym napiszę nowy program w assemblerze Z80. Ja tutaj sobie dodam taką bardzo długą pętlę opóźniającą, którą zrealizowałem w postaci 2 pętli, a to jest potrzebne dlatego, żeby na tyle zwolnić pracę, wykonywanie tego programu, żebym był w stanie zaobserwować miganie czy jakiekolwiek zmiany na tych LEDach. Dodatkowo jeszcze, zamiast inkrementować zawartość akumulatora, wykorzystam sobie taką instrukcję Z80, która nazywa się RLCA, której zadaniem jest cykliczne przesuwanie w lewo zawartości akumulatora o 1 bit. W ten sposób, jeżeli w akumulatorze tylko 1 bit będzie ustawiony, a ten ustawiony bit będzie sygnalizowany zapaleniem diody, to powinienem móc zaobserwować w hardwareze przesuwającego się włączonego LEDa. Czyli kompiluję ten program, ściągam sobie Intel Hexa zawierającego jego kod, wczytuję do aplikacji i tutaj jeszcze oczywiście musiałem podłączyć sobie te LEDy, tak jak tutaj widzicie. One są podłączone pod wyjścia Q1, Q5 tego mojego zatrzasku, bo akurat miałem 5 LEDów na podorędziu, to w niczym nie przeszkadza. One są podłączone przez rezystory. No i w związku z tym, jeżeli wyjście tego zatrzasku będzie w stanie wysokim, to odpowiadający mu LED będzie się świecił, a jeżeli będzie w stanie niskim, to będzie zgaszony. A więc przy pomocy RealTherma wczytuję sobie tą moją nową aplikację. Jak widzicie, tym razem ma ona już całe 17 bajtów. No i po zresetowaniu Z80 obserwuję dokładnie to, czego bym się spodziewał, a więc przesuwający się, włączony, świecący się LED. Mam nadzieję, że ten efekt Wam się podoba. Oczywiście możemy go sobie dowolnie modyfikować, ale nie to jest naszym celem. Tak jak widzicie, posługiwanie się takimi starymi procesorami typu prawie 50-letni Z80 aż tak bardzo nie odbiega od posługiwania się współczesnymi procesorami. Oczywiście te współczesne procesory oferują zdecydowanie więcej, są o wiele szybsze, są taktowane zdecydowanie wyższą częstotliwością zegara, ale gdzieś tam na jakimś podstawowym poziomie to wszystko to jest tak naprawdę jedno i to samo, co też powoduje, że jeżeli wybierzemy sobie jakiś współczesny procesor, to przejście na inną rodzinę nie powinno nam przysparzać jakichkolwiek problemów. No nic, mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was interesujący, dowiedzieliście się czegoś nowego. Gdybyście chcieli jeszcze jakiejś kontynuacji tej serii o Z80, to dajcie znać, da się to wszystko zrobić, może zbudujemy coś bardziej skomplikowanego, jakiś fajny układ, którego do tej pory nie było. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.